Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i Mateusz. Jak ty się nazywa? Mateusz, po prostu. Mateusz. Po prostu. A co, źle mam coś napisane? Nie, dobrze jest. Jeszcze raz. Nie no, czemu? No kontynuuj. Co chciałeś powiedzieć? No nie możesz się wykładać już na takim starcie. No 2 godziny programu musimy nagrać najpierw. Kontynuuj. Chciałem dzisiaj zacząć od kącika kryminalnego, bo to jest mój ulubiony kącik. Jeżeli chodzi o kącik kryminalny, to mam dla ciebie informacje na temat pewnego małżeństwa. Słucham, zamieniam się w słuch. Małżeństwo, słuchaj, z Tatarstanu, a więc dosyć bogaty region. Jak zostało ustalone w śledztwie, 3 lutego starszy mężczyzna, 65-letni, pod wpływem dumy narodowej pokłócił się z zazdrości o swoją 62-letnią żonę. Podczas kłótni oblał żonę benzyną i próbował podpalić, ale mu się nie udało do końca. Taki niby Tatarstan, a troszkę Uzbekistanem zajechało. Powiem ci, Tak. te zachowania. W momencie, właśnie to jest ciekawe, bo tak, w samym momencie, kiedy kobieta zobaczyła zapałki w rękach męża, znaczy on ją najpierw oblał, ona się jeszcze nie zorientowała, powiedział, że się szykuje. Gdzie ja mam zapałki? Przed chwilą miałem. Nadia, gdzie schowałaś moje zapałki? Tak, ona tam w szufladzie. Czyś ty mnie polał. No okej. No i właśnie w momencie, jak zobaczyła zapałki w tych rękach męża, wyskoczyła przez okno. Okej, ale to... Podejrzewam, że nisko mieszkała. Dobra, zatrzymajmy się w tym momencie. W trakcie kłótni z żoną, dziewczyną, co zrobiłeś takiego najdziwniejszego? Czy dochodziłeś do momentu, gdy szukałeś kanistra w garażu? Kanistra. Czy to już jest ten etap, czy coś? Szukałeś, wiesz, noża po Nie mam szufladzie? karnistra właśnie w garażu. To może błąd. Nieprzygotowany jestem do kłótni. Do związku. W ogóle nie jesteś przygotowany do związku. No właśnie, pojechał, bo ja nie mogę właśnie dlatego jechać teraz do Rosji, bo to bym w każdym związku zginął. Bo to wygrywa ten, kto ma kanister. Nie mam ani tornistra, ani kanistra, nie mam. Zastanawiam, bo ja ani nożami nie rzucałem, ani talerzami, ani nikogo nie podpaliłem. Ja to chyba jestem nudny w związku, strasznie wychodzi na to, bo... Ale wiesz co, to może z wiekiem przychodzi. No tak, tu 60 już. 62 lata. Wiesz co, bo jak się ma te, nie wiem, 20-30 lat, to się może po prostu kłócisz. I wiesz, i tam ty taki i owaki, a ona ci, to znaczy, a ona tobie, a ty taki i owaki, i to tak się Natomiast po 40 to może już jakieś noże, talerze, po 50, nie wiem, wyrzucenie przez okno, a 60 podpalenie. Nie wiem, jak są, jak się nazywa te śluby takie? Masz 5 lat po ślubie, takie 10 lat, to się jakoś tam nazywa, papierowe, gody papierowe, czy coś może w Rosji to jest złote, tak, benzynowe, nożowe. A, to też jest w zależności... Toporkowe. Mieliśmy też toporkiem, siekierą odcinał sobie ten palec. Toporkiem, tak. Toporkiem, to siekierą, toporkowe. nożem. No ale zobacz, w kłótniach to podpalenie często tak się, ogólnie w kłótniach, bo tam mówiliśmy, że weteran wrócił tutaj ze specjalnej operacji, i też podpalił. Na dyskotece bramkarzy też podpalili. Nie? Więc to jak się pokłócisz, to widzę, że to taka metoda przekonywująca. Zobacz, że żona się od razu przekonała, że nie warto się kłócić. Gorąca kłótnia, tak.
To I nabiera nieważne, innego... że wiesz, tam 3. piętro od razu wiesz, opuściła A to mieszkanie. 3. piętro wyskoczyła z 3. Nie, piętra? żartuję, nie wiem, Aha. właśnie nie jest napisane. Aha, Więc aha. zakładam, że jak pobiegła do sąsiadów, to nie było To 3. chyba nie było. piętro. Chyba, że Chociaż ma mocne Rosji- uda i wiesz, wylądowała może kiedyś Myślisz, jak kot? gimnastyczka jakaś, wiesz, Miałeś 60 taką parę. partnerkę, co tak z 3. Jak piętra? kot? Nie, no, że żadna miała moja takie partnerka nie skakała. uda mocne. U mnie, tak jak powiedziałem, jestem bardzo nudny w No. związku. Doszliśmy w etapie kłótni do tytaki i owaki, ale nie na zasadzie I koniec podpalę już. cię. Tak. I musiałeś się pakować. No albo Okej. w drugą stronę. No. Że ona. Etap pakowania to chyba jest taki bardzo taki miękki, nie? No bo pakujesz rzeczy do walizki, a tu podlewasz żonę kanistrem. No jest to jednak Ale to na tej poczekaj, to skali... rozumiem, bo ty mówisz tak, czyli u ciebie jak się pokłóciłeś, to było Mhm, ty niedobry. tak. Aha, to koniec. Aha, Tak. no dobra, to ja niedobry, to ja sobie idę. I do kąta. To ja sobie idę. Nie no, Tu Takie powinieneś brać normalne, przykład takie normalne właśnie, więcej polskie. odwagi. Odwagi więcej. ale musisz więcej nabrać, na tak. zasadzie szukali noża w szufladzie, toporka, ewentualnie kanister przy butach tam Wiesz trzymać. co, myślę, żeby tak pomiędzy jednak się byś zawiesił, bo tutaj za ten toporek i za tą benzynę, no w sumie nie podpalił. Tylko groźba była. A więc groźba była, no i będzie słowo przeciwko słowu, tak? To pozwali go o coś? Tak. O zaniedbanie, że zadzwoniła. zapałki zgubił. Nie, niestety nie. Ma Okej. sprawę karną usiłowanie zabójstwa. No, jakie tam usiłowanie? No i jeszcze areszt mu grozi, bo może mataczyć. Co prawda nie za bardzo wiem, jak może mataczyć. Żonę Ale- namówić, żeby powiedziała, że to nie benzyna. No tak. W sumie To- tak, masz to rację. wtedy- Ale widzisz, ty jednak trochę Więc Zmysł ja się masz. przygotowuję tak do tego. co byś zrobił. Tak? Ja- Niby tutaj Ja taki, nasiąkam że jak do gąbka. kąta. Tak. Tak, tą benzyną. Tak. Ja jestem taki, wiesz, cicha woda, aż w pewnym momencie coś we mnie pęknie i zobaczycie Tak. takie zdjęcie z przodu, z boku. Tak. Podpali. Super Express czy inny Podpali. fakt. A i później będzie będą wyciągać te zdjęcia, te filmy z tego odcinka. i będą mówili, zainspirowany. No, Tak, tak. nie był taki spokojny, to już świadczyło w przeszłości. Słuchaj, ale w Rosji nie tylko podpalenia, ale również dochodzi do bardzo ciekawych informacji, na przykład z siłowni. Ty chodziłeś kiedyś na siłownię czy na Tak. fitness? Tak, nawet miałem swoją Aha. siłownię. Nawet dzisiaj rozmawiałem z kolegą, że trzeba było sprzedać ten sprzęt, który mamy na siłowni, bo zakurzony. Ty byłeś właścicielem siłowni, o proszę. A jak Taki... się nazywała wasza siłownia? Nie, to była taka amatorska, wiesz, ale mieliśmy sprzętu tam za dużo pieniędzy. Ile klientów? było? My byliśmy, to była nasza prywatna. To taka prywatną siłownię. Tak, okej. tak. Klientów nie mogliśmy mieć, gdyż nie mieliśmy działalności, przecież to jest niezgodne z prawem. Aha, okej. Nie wiem, bo myślałem, że może Nie. prowadziłeś siłownię i miałeś klientów i ich tak. obsługiwałeś, nie? Prywatnie Jako trener. zainwestowaliśmy kupę kasy, mieliśmy taki Jako okres trener w życiu. personalny, czy... No nie. Tak, amatorsko żeśmy sobie ćwiczyli. No ale mieliśmy przez Jakie kilka lat. sukcesy? Tak, zerwałem sobie bark. Ja to pewnie więcej wyciśniesz na ławeczce niż ja, tak? Znając, to ile tak wyciskałeś? No, Pochwal się. przy 130 się zerwał. To tak, nie najgorzej. Ale już bo- tak zostało, tak? 131 ręka poszła? Czy? No, strzeliło mi i trzeba było operację Strzeliło. robić. No, więc tak. Więc, no, ale 120 parę to Słuchaj, w tym ale sile wieku. tak chyba lepiej niż w Moskwie. No i tutaj wrócimy oczywiście do kącika kryminalnego. A to czekaj, bo ty się nie Jak? pochwaliłeś. Bo Ja akurat... ludzie nie wiedzą, ale ty masz siłownię zaraz za tym studiem, tam ławeczka stoi i tak dalej, to takie Tak, tajniki. przed piwnicą. Tymi drzwiami tak na dół do ciebie.
Nie no, jest, no to pochwal się tam wyniki sportowe, no bo jest, ćwiczysz jest. w miarę coś To tam. dla syna. No, A. on ćwiczy bardziej, wiesz, to takie Okej. ogólnorozwojowe, tak? Tam są małe ciężary, jakbyś nie Mhm. zauważył. Rzadko wychodzisz, to tam nie ten. Ale Wiesz, nie, jak już ja mnie jakoś wypuszczasz, to ja myślę siłaczem tylko nie jestem. słońce. Siłaczem nie jestem, nie wiem, czy bym to 130, to ja chyba nawet na oczy nie widziałem, tak? A więc Nie, już teraz dawno takim- też, nie, to już nie te czasy. No, ale tak. nawet połowę tego bym pewnie nie wycisnął. Mhm. Natomiast tutaj chyba dosyć dużo wyciskali mieszkańcy Moskwy, którzy uczęszczali do stołecznego klubu fitness. Mhm. Okazuje się, że doszło do pewnej sprzeczki 7 lutego przy bulwarze Chodyńskiego. 33-letni gość ćwiczył, no to tak jak ja, z małymi handlami pewnie Mhm. i wydobywał głośne ochy podczas ćwiczeń. Ale jak? Och, jak jestem wspaniały! Och, i znowu Nie mi się wiem, udało. chyba, W wiesz, sensie takie. Głośno oddychał, tak? Tak. A. Głośne ochy i chrząkania podczas ćwiczeń. Mhm. Możesz zaprezentować chrząknięcie. Nie. Ale możesz Nie. ty spróbować. Bo ja już zrobiłem och, a ty Podczas ćwiczeń tak. trener podszedł do niego z uwagą, że straszy innych ludzi. I To dobrze pokazałeś. Jakby ktoś tam, teraz- wiesz, w rogu tak. I teraz jest ciekawe. I zasugerował, aby wziąć większe hantle. Że straszy ludzi za małymi handlami. No tak. No jak? No ale to jest. No przecież to nie jest ważne, jakimi ćwiczysz. Ważne, że ćwiczysz. W sensie, że dbasz o tą kondycję i tak dalej. No jak już mu ciężko Znaczy, było i robił ochy i jachy. Chyba chodziło o to, że właśnie nie było to koherentne. Aha, że on I- dar się jakby podnosił, wiesz, wielkie Tak, duże handle, a tu ciężary. taki mały ten. No on wiesz, to ta gazeta pisze, on pewnie przyszedł. No i co tak, mordę, tak, że ten większe masz, przyniósł mu. No, za dużo siły Nie? masz, jak masz jeszcze siłę krzyczeć. Masz za dużo siły, tak, jak nie, to teraz spróbuj, nie? Tak. To oburzyło awanturnika Mhm. i zaczął obrażać i grozić pracownikowi instytucji. Wiesz co, ale to ja ci powiem, że na tych takich siłowniach to trener jak przychodzi, to mówisz tak, proszę pana, dziękuję, proszę pana. No raczej Oczywiście zetrę ten prot, proszę pana. Więc wiesz, dusi ci trenerzy są, no raczej nie? siedzą całe dnie na siłowni, nie? Więc No wiesz, tak, tutaj nudzi im się i wiesz. I wtedy... Tu coś podniesie, tu coś przestawi, tak, trening sam no. leci. No. Tak, no trzeba posprzątać, trzeba te odnieść hantle, trzeba przynieść, tak, trzeba tą, wiesz, przesunąć ławeczkę, no a więc ta masa mięśniowa się też buduje. Mhm. No i tutaj mamy informację, że na chwilę potyczka ucichła, a awanturnik uspokoił się i kontynuował teraz swoje treningi na symulatorach. Co to znaczy symulator ćwiczenia? Nie, no ty powinieneś wiedzieć, symulatory to są chyba te maszyny. No tak, no ale to tak fajnie brzmi, bo to maszyny treningowe, nie? Ale z rosyjskiego jak się przetłumaczy symulator, no to wygląda jakbyś miał założyć takie gogle. Apple teraz wydał, wiesz, te gogle. No i co, i siedzisz i patrzysz jak tam symulacja, że wyciskasz, nie? No. Okej, to poszedł na maszyny. Tak, poszedł sobie na maszyny, no i w sumie wszystko by się dobrze skończyło, ale awanturnik kontynuował rozmowę z obrońcą trenera w szatni. W sensie trener go tam okrzyczał, ten mu odpyskował, poszedł do szatni i dalej pyskował, a jakiś mu mówi, no ale ty się uspokój. Tak, weź się uspokój. Trener ma rację. Trener ma rację, tak. No. Nieadekwatny zauważył pistolet w torbie swojego oprawcy i próbował go wyrwać.
Właściciel przegrał walkę o broń, został znokautowany kopnięciem, po czym stracił przytomność. Dobra, to właściciel pistoletu. Agresor zabrał broń do recepcji i chciał opuścić klub, ale w tym czasie przyjechała policja. Mhm. To ja myślę, że to właściciel to był ten, co upominał, że trener miał rację, a ten, co miał ochy i achy, to on już był tak rozkręcony, że wziął, A, i że wyrwał. tak, już silny był po Aha. treningu, to wiesz. Okay. No i przyjechała No nie policja. wiem. I koniec. Właśnie, a jak chodziłeś na siłownię, to też tam? Ja zawsze mieliście jakąś Z bronią? Tak, z bronią, co wiesz, już nie bywa. Wiesz co, ponoć to jest dobry motyw treningowy. Ja to widziałem chyba na Kaczorze Duffim, jak miał złożyć jajo. Taka bajka wiesz, z Looney Tunes. Ale był kto Królik miał złożyć Bugs jajo? i Kaczor Duffy. Były takie bajki, pamiętasz? Aha. No i tam była kiedyś bajka, ja to pamiętam z dzieciństwa, że miał złożyć złote jajo. No i mu przystawa i on nie umiał, no bo jest kaczorem. No i nie umiał, aż mu w końcu jacyś gangsterzy przyłożyli broń do głowy, no i zniósł to jajo. Tak? Wierzysz to? Tak, tak. Więc to może ja to mam, jest... wiesz, tutaj pewną propozycję. No sam to zaproponowałeś, no. Więc skoro wiesz, zadziałało. Może w Rosji po prostu oszczędzają na odżywkach, żebyś nie kupował tam białka, jakichś tam, wiesz, suplementów, tylko przychodzisz, trener ci przystawia broń do skroni, a ty wtedy... Ale właśnie, może to jest metoda, nie? Tak. To był pomocnik trenera, nie? I tutaj, wiesz... Tak, on chodzi od ławeczki do ławeczki z bronią. Dydaktyczna, tak? Tak. I co chwilę tam, wiesz, na siłowni słychać strzał i tylko słychać, nie wycisnął 10. I tylko go ściągają tam do szatni. Podniesiesz, czy mam przeładować? Tak. I czasem no, po prostu się zdarzy wypadek. No to takie siłownie, powiem ci, mogłyby być ciekawe. Ja bym chętnie zobaczył, jak tacy ludzie trenują. Wtedy pokonujesz limity wszystkie swoje. Bo to siedzi ci to w głowie, że ty nie dasz rady tak naprawdę. Jak skacze ci adrenalina, no to wtedy... 2 barki. Tak. Wiszą ci, a on mówi, dasz radę. Ale ja już nie mam rąk. Ale ja bardzo zerwany. Masz drugi. Masz drugi? Mogło być ci łatwiej. Ty sobie utrudniasz w tym momencie. Dobra, słuchaj, to teraz ja mam dla ciebie informację. Walta Disneya kojarzysz? Tak. No, tego gościa. Kiedyś chodziła legenda, że go zamrozili, żeby go w przyszłości odmrozić, bo on tam jakiś... I co? Nowotwór. Go? Nie, to jest chyba plotka. Natomiast Rosjanie chyba nie usłyszeli tego, że to jest plotka i planują własne zamrażanie. Naukowcy z Permu mówią, że można przywrócić do życia zamrożoną osobę. I co? I myślisz, że to co tam zimę, to były takie próby? No właśnie się zastanawiam, bo może nie być za dużo ochotników. No. A tu na szeroką skalę kilkanaście tysięcy. Dobrowolnie kilkanaście tysięcy się zgłosiło. Tak, dobrowolnie się zgłosiło, nie wiedzieli. No i o co chodzi? Krionika, czyli kriokonserwacja, to technologia konserwacji ciał ludzi i zwierząt w warunkach głębokiego mrozu. Czyli tu na razie nam wszystko pasuje. W ostatnim czasie zainteresowanie tą usługą rośnie. No i tu ja się zastanawiam, czy to chodzi, że wyszukiwali Rosjanie, czy można zamarznąć na początku stycznia, w Yandeksie tam w tych... I że jak zamarzną, czy ich się potem odmrozi. Tak, że wiesz, że zainteresowanie rośnie, że ludzie zaczynają szukać, a tak naprawdę oni szukają, czy grozi im zamarznięcie. Nie, no właśnie co się stanie, nie? Tak. A naukowcy z Permu, z Permu, bo
źle to się wymawia, jak się to czyta razem Też jeszcze raz. z Permu, Okej. stwierdzili, że zainteresowanie rośnie. W Rosji ten trend dopiero nabiera tempa od stycznia, A najprawdopodobniej. to taka ciekawa zbieżność, nie? Że Tak, tak od stycznia, nie? Według firmy... Ja podejrzewam, że od świąt, od Nowego Roku. No tak, tak, właśnie. I w Rosji jest firma, i zgadnij, jak się firma nazywa, rosyjska firma zajmująca się zamrażaniem ludzi. Nie wiem, mi się kojarzyło, że narodowa, ale tej No pierwszej nie, części nie. to nie. Wiesz, Rus musi być, bo musi no być, tak. więc Rus, Kriorus. Kriorus. Kriorus, łatwo zapamiętać. Liczba kriokonserwowanych Rosjan zbliża się do 100. Więc oni już idą dosyć grubo, a kolejne 600 planuje w najbliższej przyszłości. W sensie chyba 600. gdzieś, tak, więc chyba gdzieś jeszcze jakieś awarie. Ale oni wiedzą, że planują, czy... No właśnie nie jestem pewien, czy Kriorus wysyła te informacje, że zostali ich zaprasza, wybrani. czy... Tak. Sima ich zaprasza chyba, więc ten. A ja mam takie właśnie, czy to jakieś, bo na przykład ja będę dzisiaj na badania szedł i tam jest takie przygotowanie. Zapytaj, czy możesz się zamrozić, jakbyś zachorował. To tak, zapytam się. Natomiast czy jakieś specjalne przygotowania, na przykład czegoś nie można, na przykład nie wiem, jeść albo pić, albo może odwrotnie trzeba tutaj jakoś, wiesz co, wydaje mi się, że firma Kriorus nie zajmuje się takimi głupotami, gdyż oni już zamrozili nawet 64 zwierzęta domowe. Psy, koty, ptaki, gryzonie. Więc przecież nie powiesz kotu, że czegoś nie może jeść, albo że się ma przygotować jakoś. No ale to jak to nie? No możesz go poić na przykład jakimś specjalną tutaj... No, ale to ptaka, chomika, psa, kota, wszystkich poisz tym samym? No nie wiem, no może jest jakiś taki balsam kryo, tak jak masz dumę narodową, to może jest jakaś taka odmiana, która ci ułatwia to, wiesz, przetrwanie. A może ta pani w zeszłym tygodniu, co mówiliśmy o niej, że spała z mumią, to ten mąż się opił tego. Opił się. No i ona mówi tam 3 lata, pyk, nie? I zakonserwowany, nic się nie dzieje. Zakonserwowany. To co będzie wyrzucać, jak jeszcze działa? Ja tak się zastanawiam. No. Odnośnie tej twojej gęsi. Czy by ją kryonizować? Spróbujmy, no. Co się może stać? Co złego może się wydarzyć? Nie wiem, jakoś tak ciebie bym nie chciał na razie jeszcze wysyłać, ale zanim ciebie wyślemy. Dziękuję, o łaskawco. To myślę, że może z gęsią. Słuchaj, ale to ja mam... Na miesiąc. Na miesiąc ją zamrozić, nie? Albo do następnej zimy. No, bo po co chyba, że zacznie składać jaja. No to więc wtedy... pamiętaj, ty się lepiej postaraj. No się zdziwisz, tak? Jutro tam jaja. Dzień dobry, proszę pana. Tak, ja już co zrobiłem, proszę pana, nie? Słuchaj, naukowcy z Politechniki w Permie opowiedzieli, jakie organizmy mogą przetrwać zamrożone, jakie są zagrożone ze strony wirusów przechowywanych w strefie wiecznej zmarzliny, jakie są skutki trudności kryokonserwacji człowieka. No. Ale jak wiecznej zmarzliny? Ja myślałem, że w pojemnikach ich zamrażają, a oni co? Oni chyba zakopują. Autobus i na tą Syberię? Z pychaczem do dołu i kryokonserwacja. Nie wiem. No bo to... To już byli tacy, co tam chyba to mogą... Że Stalin się próbował? Pomieszać. Że Stalin próbował kryokonserwacji? Że im się mogą wymieszać te zasoby? Tak, zasoby mogą się wymieszać, Tam wstaniesz i... No tu jest też ze swoim dziadkiem też, razem z dziadkiem, nie? Wiesz co, bo tu jest też napisane, jakie problemy napotka społeczeństwo i jeśli technologia odniesie sukces. Ale jak sukces? No ja nie wiem, że konserwują wszystkich Rosjan. To nie, że nie 100, tylko tam nie będzie 100, tylko 100 milionów, tak?
na przykład. O. Ja nie wiem, jak ambitni są ci naukowcy. Natomiast To ciekawy pomysł. zadali ciekawe pytanie. Kto przeżyje 50 000 lat zamarzania? Więc tu chcą projekt prowadzić Ale długo. jak... Czekaj. A czemu 50? 50 000 lat. No ja wiem, ale czemu 50 000? Nie mam pojęcia. Właśnie rzucili tak, że nie wiem, chyba do tej wiecznej zmarzliny na 50 000 lat i za 50 000 lat ktoś wykopie i mówi: ojej, nie udało się. Ale to są te że ta wieczna zmarzlina to jeszcze tak, nie wiem, z 50-100 lat, tak nie więcej pociągnie. No właśnie. Więc jak 50 000? No. To, No. ale bo To ja jakoś, tu widzę nie pewien wiem. pomysł na biznes, bo oni mówią, że potrzebują środki No. i że mówią, że nasypią tych ludzi na 50 000 lat do zmarzliny, a przecież już nikt z ich pokolenia nie będzie żył już wtedy, żeby ich później pociągnąć do odpowiedzialności. Jakiej odpowiedzialności? Za co? No za to, że się nie uda, nie? Ale co ma się nie udać? No, że Płacisz za to, żeby cię zamrozić. No ale też obiecują, że odmrożą. No, wiesz, tego nie sprawdzisz. No tak. Tu mam też informację, czy można tymczasowo zamrozić osobę. Jak są tymczasowo wdowy, No, tak, no. to czy tymczasowo można zamrozić. Coś tu mówią o żabach i aligatorach, że mogą zamrozić A gęsi? Gęsi? Gęsi nie wiem. Nie ma nic o gęsiach. Natomiast piszą, że człowiek umrze zanim jeszcze ciało zamarznie w dodatnich temperaturach. Więc na razie chyba są pesymistami w tej kwestii. No ale to jak? To poczekaj, to za co ty płacisz? Ja właśnie nie rozumiem. To nie jest odpowiednie dla całej osoby. Dla całej osoby nie jest odpowiednie. Że tylko część sobie zamrozić. Że trzeba no to tak trzeba było od razu mówić. No Tak. to otwiera w ogóle nowe możliwości, no. Tak, jak się potnie, to Tak. można chyba Na przykład pomrozić. miałeś ten chory bark, nie? No to Jakby by go tam uciąć pyk, i za 50 000 lat, to patrz, za na 50 000 lat ale to na służbę pewnie by zdrowia, naprawili. bo ja musiałem iść prywatnie na operację, to tak, to może Tak. bym się doczekał publicznych terminów. I naprawią. To może, bo patrz, bo w Rosji ma być bardzo mało lekarzy. To mówimy i że te kolejki się będą wydłużać. To może to jest rozwiązanie. Skręciłam sobie kostkę, a oni mówią, no tu trzeba operacji, ale najbliższy termin mamy za 70 lat, to my pani tą nogę utniemy, zamrozimy, a jak będzie termin, to się odmrozi i się przyszyje. No. I pani średnia wieku się zmniejszy, bo tu pani będzie miała 84 na przykład, ale noga tylko 14, to się jakąś średnią wyliczy. Może to o to chodzi. No nie wiem. No w każdym razie, ja się dziwię, bo oni napisali tu na początku artykułu, że zamrozili już 100 osób, a później piszą, że ci ludzie umierają. Więc ja nie wiem. Ale mam też cenę, jakbyś chciał, bo to może też sobie coś interesuje. zamrozić, tak? Tak, na stronie internetowej firmy Cryorus wskazany jest koszt zarówno zamrożenia ludzkiego mózgu, jak i całego ciała. Czyli wiesz, na razie mówią, że się umrze. Ale poczekaj, ale jak mózg? Czyli co, potem sobie można wszczepić na przykład inny mózg, czy o co chodzi? No właśnie nie wiem, no bo jak powiedzieliśmy z kostką, że wytniesz, bo utniesz i to jesteś w stanie żyć, nie? nie? Ale mózg, bez mózgu, no nie możesz czekać na operację mózgu 70 lat, nie możesz funkcjonować bez. Poczekaj, bo może my źle myślimy. Okej. Że myślimy, że to dla tych ludzi. To dla kogoś innego. A może to dla kogoś innego. No ale tu ta osoba musi zapłacić. Za zamrożenie mózgu musisz zapłacić 1 800 000 rubli, a jak żeby twój mózg zamrozili, tak? A jak całe ciało, to 3 800 000 rubli. No to ty musisz zapłacić za zamrożenie swojego mózgu, który wykorzysta ktoś inny? Nie brzmi to jak dobry interes. Ale poczekaj, ale niekoniecznie. Bo teraz przechodzimy do bardzo ważnego filozoficznego pytania. Czy jak zamrożą twój mózg,
i potem odmrożą, na przykład zamrożą mój mózg, nie? I zamrożą twoje ciało I że później się szczepimy. i potem Będziemy- się szczepimy jednością, znaczy będzie mój mózg, To wtedy będzie Twoje można ciało. nagrywać w jednym okienku już, nie trzeba na 2. no, No. To zawsze jakieś pozytywne. Wiesz, jakim największym problemem tutaj ci naukowcy Permu się martwią? Że najprawdopodobniej Bakterie. głównym problemem będzie pogłębianie się nierówności społecznych. a, Jakbyś mi pomógł to rozszyfrować, bo ja mam kilka innych od razu, pojawiają mi się, no ale ja myślałem, że techniczne, ale rozumiem, że wszystkie techniczne Nie. już przezwyciężyli, tak. pogłębianie się problemów społecznych i ja nie rozumiem, jak to, że o co chodzi. Że nie wszyscy mają dostęp do takiej usługi. No dobra, no ale na razie ta usługa działa tak, że wszyscy umierają. Więc gdzie tu jest pogłębienie? Poza dołem, w którym... Że może to jak w tym przykładzie. No właśnie, że. No bo pytanie, jak się szczepimy, to czym No. będziemy? Mój mózg, twoje ciało. No tak, bo jaźń będzie twoja, a moje maniery Chyba nie. ruchowe, pamięć pamięć mięśniowa. Jaka mózgowa? Mięśniowa, tak. Mięśniowa, no. Tak, i czy ten bark nie. Tak, no budzisz się i tak mówisz, co A, Mark napierdziela? Przecież te 50 000 lat temu nic mnie nie bolało. nic mnie tu nie bolało, no co jest grane? Nie no, jest to historia na pewno ciekawa. Rosjanie mają niesamowitą fantazję, ale ktoś, skoro 100 osób się już zgodziło i 600 czeka w kolejce, no to oni się wręcz proszą, żeby ich tam zamrozić. Jeszcze Poczekaj, duże oni pieniądze. płacą. No i płacą, no przecież za darmo nikt nie zrobi nic. Wiesz, co w Rosji można za darmo dostać? Bilet do wojska. W sumie marża na tym Jest duża. wziąć, zapakować do autobusu, Pociąć trzeba najpierw. pociąć. To ciężarówka może być. Tak. W sumie No, i cały czas wywieźć, myślę, tak. gdzieś na no tą Syberię tam, zmarzlinę. No. Chyba że montujesz fabrykę. A wiesz co, ja wiem, co tutaj może kosztować dużo. Mhm. No bo weź kop teraz w tej zmarzlinie. A, koparki, no. No. Trzeba najpierw odmrozić tą zmarzlinę. Mhm. Tak. No to jest myślę To kosztowne. są koszty. Tak. Bo ja Tak, myślę, no że. chyba, że wiesz, czekają ona tak chwilowo odmrozi, to wtedy szybko i potem się zamrozi. A myślisz, że są zatrudniane tam jakieś sekretarki, pracownice biurowe, które wklepują ta ręka od tego pana, otworzyć za 50 000 lat, tam taki grafik jest. Dół ten, tak? Nie? No, tam wiesz, 2000. Nie, po co? Jakie 2000? 70 000, 24 rok. Prosimy odkopać pana Władimira Władimirowicza oko, a tego pana nogę i im przyszyć. Nie, myślę, że nie. Właśnie, to czysty interes. Myślę, to jest, wiesz co, tam marketing trzeba zrobić. No marketing i sprzedaż. Ulotki jakieś. Tak. No bo to film jedno. Na przykład filmik. na YouTubie. A więc jeżeli byście tutaj, ktoś by chciał, to my możemy filmik nagrać też. Ale kto się kładzie do Reklamujący. lodówki? Bo to będzie trzeba w lodówce kręcić. Co? Ja się nie zmieszczę, od razu mówię. Jestem za wysoki. To cię trzeba będzie włożyć do takiej Weźmy się te takie skrzyniową. zamrażarki, te skrzyniową. No to ciebie pakujemy, bo ja jestem To za ja duży. jestem mniejszy, wejdę. No. Oj, dobra. Myślę, Wiesz, to że... będzie taki, wiesz, zrobimy taki najazd. Ja tam, wiesz, wchodzę, taki, wiesz. Aha, że do pokoju, że najpierw bluzie. najazd. Nie, że tak, wiesz, są schodki, nie, i do tej zamrażarki, tak pyk, 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 nie, i tam się, wiesz, kładę. No i potem Ale ja tam nie wiem, pyk. czy ty, Pawle, wiesz. Poczekaj, bo mam już wizję. Ale to ja No. chciałem ci powiedzieć, że był taki film Człowiek Demolka ze Sylwestrem Stallone i tam oni go To zamrażali. już ukradli nam. Nie, chodzi o to, że nie możesz Pomysł. dać się zamrozić w ubraniach.
Więc ta scena będzie ją A. trzeba wypikselować w niektórych miejscach. A to niedobrze, bo ja miałem taką wizję, że w bluzie wchodzę, a wychodzę w takim garniturze, nie? I tam wiesz, odmłodzony. A skąd ty wiesz, jaka będzie moda za 50 000 lat? Nieważne, to i tak przecież robimy dla obecnych tutaj widzów. Okej. Przecież nie robimy, no przecież komu sprzedajemy, no. Nie tym za 50 000 lat, no bo oni nie mają. Słuchajcie, jeżeli chcecie pieniędzy. kriokremlinkę, bo może, patrz, już nazwę mam, kriokremlinka, Krio. Pol na końcu, bo z Polski, kriokremlinka Tak. Pol, to Jak te wszystkie z 90 lat. To, Olbut, tak. ale ile Polsce. byśmy liczyli za taką usługę? Po bańkę? Czy po 100 000, żeby nie robić tej nierówności społecznej? Nie, moment, to jest Rosja. Ale Trzeba nie, jakbyśmy odwrotnie myśleć. To jest 5 baniek. 5 baniek na złotówki? No, z 5. Nie, no z 5 milionów dolarów. A, w tą stronę. Żeby W tą klienta stronę. z Musi zachodu być jeszcze droższe, żeby... zgarnąć. Nie, żeby tak, to raz, ale drugi raz, żeby, wiesz, przekonać Ale to my... tych oligarchów. Ale wiesz dlaczego Myśmy, wiesz, podwyższymy trochę cenę? wyższy ten. Ja wiem dlaczego cenę trzeba podwyższyć, bo my powiemy, że odmrażamy za 100 000 lat. Tak, i wydłużyć. Tak. Mamy po pierwsze lepszą technologię. Tniemy na mniej prostą. części. No i zresztą tak, na mniej? To ja to bym w całości, powiedziałbym, że w całości mrozimy. Ja bym tam się w te części nie bawił, wiesz, to ćwiartowanie. Albo całkowicie blendujemy i później składamy ponownie. A, tak. Za 100 000 lat niech się martwią następni, jak to złożyć. W sumie tak, nie? No to są tam cząsteczki, to się tam Tak, spoko, no to jakąś tam, wiesz, da się zdjęcie. jak to molekularna tam, wiesz, technologia tak, niech nowoczesna. składają. Tak? No, druk 3D. Tu jest tak, jak do tego cementu nie, wirówka, tak? Tak. Betoniarka taka. Taka betoniarka. Proszę, I tam to się zapraszam. złoży. No tak jak... ale to by było dobre. Tak. Bo można by potem w kostki sprasować, tak? Nie? I w szuflady poukładać. zamrozić. Tak, i W poukładać. zamrażalce są też szuflady, nie? I tak... Mhm. No to mało miejsca. Więc jak widzicie, Rosjanie mają fantazję, a my potrafimy to przebić. Ale wiesz co, bo takie właśnie się zastanawiam. Czy ta kostka rosołowa, nie? Taka kostka rosołowa. Okay. Czy to będzie takie, wiesz, marketingowo przemawiające do wyobraźni? Nie, bo moglibyśmy zobaczyć, bo wiesz o co mi chodzi. Bo jak ich się tam zmiksuje, no dobrze, to się wytłumaczy, że tam wiesz, tam technologia molekularna, jakieś tam wiesz, tutaj atomy będziemy, ale może w jakiś taki ładniejszy format, nie? No bo taka wiesz, no kostka. Tak, można wiesz co zrobić, taką lodową, wypadło mi z głowy, jak się nazywa ta lalka w lalce? Lalka w lalce? No ta rosyjska. Matrioszka? Nie. Matrioszka, no to w takim matrioszku. Matrioszki. No, ale że co, jednego w drugim? To by była oszczędność przestrzeni. Nie, ale nawet w taką dużą matrioszkę możesz nadrukować zdjęcie twarzy, jak wyglądał przed. No i później jak się no to się wylewa, tak jak jajko rozbijasz. Tylko, że nie na patelnię, tylko do jakiejś tam maszyny, która składa te elementy i gotowe. To może właśnie takie jaja. Takie. Faberże. Takie. Faberże, nie? Że tak wiesz, wiesz, bo to by chodzi o to, wiesz, żeby do tych oligarchów dotrzeć, nie? Tak. Bo mówimy dobrze, a konkurencja co tutaj oferuje? Nie? No. Mrożone złote jaja. A my mrożone złote jaja, nie? Nie dość, że wiesz, odmrożą cię i tam wiesz, poskładają, no to je jeszcze. Masz pamiątkę. Rodzina. Gdzieś się tak, nie, ale rodzina może. Ale potem na imprezach możesz zdjęcie. Z tego się wyklułem. Wiesz. No. Tak powstałem. Nie? Tak powstałem. Takie złote jajo oligarchy. Tak powróciłem do życia. I teraz masz nierówności. Bo na takie złote jajo za 5 milionów kto sobie może pozwolić? Ja sobie coś przypomniałem. Pamiętasz, jak robiliśmy materiał, że Gerasimow zmarzł? Tak.
Do teraz go nie A ma. on w jajo. On już w jaju siedzi. W jaju siedzi. Wróci za 50 Już tysięcy tam, wiesz, lat. do tej betoniarki, nie? Mm, A może było tak, wiesz, oni go pozbierali, nie? Tak. I do Pytanie tylko, zmarzliny. czy wszystkie, wiesz, wszystkie tamten, nie? Mhm. Przemielili i do jaja, i do Okej. zmarzliny. Tak, No. a wiesz, a takie jajo to może na przykład takiej możesz przy odpowiednich warunkach, to może nawet w takiej domowej mógłbyś mieć, jak ktoś Że w jest lodówce rodzina bogata. Boksera i ogórków kiszonych. Co? Nie, tak za szkłem ja bym widział. A, okej. Pamiętaj, że to tak wiesz, nie? To jest nasz przodek. On się Mhm. tutaj, nie? Ale Tak przodek, wszyscy ale pokazują. jednocześnie będzie w przyszłości żył. Przodek. Tak, nie? Przodek. Tyłek. Tak, no. Tyłek, tak. A właśnie, to takie też właśnie. Filozoficzne. Zobacz, filozoficzne, nie? No bo on się tak wybudzi, nie? I czekaj, i on na przykład będzie młody, będzie miał 60 lat, nie? Jeszcze. No. No. Co za 50 tysięcy lat to może być... Za 50, no to z 60 lat, no to wiesz, jakieś młodzieżaki, takie w jakiś piaskownicy szczyl, tak? będą Nie? bawiły, tak. No. Tak. Nie jacyś poważni tam ludzie. Mhm. No i wiesz, Będą i mieli on tak po się 300-400 obudzi. lat wtedy. Tak. I widzisz, i będzie młodszy od tych swoich potomków, nie? Bo oni będą mieli, wiesz, po 500, po ileś tam lat, nie? On będzie miał, wiesz, czy może nawet więcej, nie? On będzie miał tylko te 60, nie? Ale jaki on będzie zagubiony? No bo Rosja jest zacofana technologicznie, a weź się posuń jeszcze 50 tysięcy lat, to się pogubisz już całkowicie. Nie, no to że pogubi się, no to też prawda. No. Nie no, dużo. A ciekawe, czy też może byśmy też dorzucili, wiesz co, żeby poprawić kilka rzeczy. Na przykład? No, park. Aha, że jak już cię zmiksują, żeby no, od razu to naprawimy. korektę. Tak, to korektę. A myślisz, że jak już cię tak zmiksują, to można ci zmarszczki wyprasować? Tak, wygładzić, nie? Tak, wiesz, no w ulotce myślę, że to będzie dobrze się prezentować. Nie no, że widzisz, konkurencja to tylko otworzy ciebie. Nie? Zyskamy kobiety też jako klientki, bo mężczyźni to wcześniej, że tak, a tak kobiety, że zmarszczki jeszcze, coś tam. Zmarszczki, wiesz, w ogóle tutaj branża beauty jest, wiesz, bardzo zdjęcie, że tak chciałabym wyglądać tutaj jak z młodości. A ja mówię, dobrze, będzie, to miksera proszę. To nakleimy na jajo i zobacz, i od razu będziemy mieli na jajo, wiesz, tam tą naklejkę taką. No i bardzo. Piszcie, czy chcielibyście skorzystać z naszych usług. My bardzo chętnie się podejmiemy i poszukujemy producenta dużego blendera, takiego tak 2x2, żeby po 2 osoby. Producenci betoniarek też mogą się do nas zgłaszać, opracujemy tutaj szczegóły. Tak. Zapowiada się świetlana przyszłość w tym interesie. I jeżeli ktoś chciałby się też zasponsorować jako producent mrożonych jaj czy zamrażarek. Jak ten produkt się ma nazywać? Bo ja bym to w te jaja szedł, tak. Ale mrożone jaja? Mrożone jaja nie, bo to brzmi, że to takie tanie, nie? Jaja nieskończoności? Jaja, złote jaja diamentowe. Bo to wiesz, że tam będziesz jak taki diament, tak? No nie, właśnie, takie diamentowe jajo. Ale nie będziesz jak diament, bo diament jest twardy i zbity, a ty będziesz taki trochę rozlazły. Też będziesz zbity w tym blenderze. Będziesz zmiksowany bardziej. No ale to możemy, wiesz, znaczy ja to myślałem o właśnie takim jaju złotym, nie? I tam wiesz, ze zdjęciem, a to jeszcze możemy opracować. No ewentualnie takie diamentowe też. Albo złote z diamentami. To dajcie znać, tylko proszę szybko, bo musimy rejestrować nazwę w komentarzach. Tak, bo nam mogą tutaj ukraść. Bo te pomysły są za dobre. Dobra, przejdźmy do kolejnego tematu. Co mamy? Tak, mamy oczywiście kącik kryminalny po raz kolejny i mam dla ciebie filmik. Archiwum X, tu będzie UFO jakieś. Nie wiesz, co to jest? Fox Mulder wyjdzie i ten agentka Scully i że tam się coś rozbiło?
Nie, to jest, słuchajcie, kolizja dwóch pociągów w obwodzie czelabińskim. Dosyć znana sprawa w rosyjskiej prasie. Natomiast ciekawy jest powód, co się tam wydarzyło. Znaczy, że No one się może- zderzyły, 12 ja mam wagonów się pewną- wykoleiło. Ja mam pewną teorię. One jechały po proszę. tym samym torze. Tak. To Swoja zagadka teoria- rozwiązana. Zagadka rozwiązana, Ale- możemy iść dalej. No właśnie nie. Okej. Bo okazuje się, że kierowca, który spowodował kolizję, to się maszynista chyba nazywa, dwóch pociągów w obwodzie czelabińskim, przybył na swoją zmianę zadumany. No ale no przecież on nie mógł skręcić. No to jak? To on, czy ten, co tam zmienia te ustawienie torów? On. Zadumany był. On był zadumany. Okej. Wszystko wskazuje się, że to był maszynista, był zadumany. Tak Ja myślę, przynajmniej. że maszynistę wsadzą, bo był zadumany, a ktoś inny zawinił. No poczekaj. zobacz, no masz tory. One No. jadą prosto i możesz jechać w przód albo w tył. I co on pojechał? W tył pociągiem? No, o Nie, co chodzi? on pojechał na czerwonym świetle. To masz A. zmianę, nie, i masz te sygnalizatory. I się tak zadumał chłop, no, że nie zauważył Filozof. tego czerwonego. Tak, Filozof daltonista. tak. Nie Tacy zauważył są tego najgorsi na czerwonego. kolei. A ponieważ był podczas dyskusji, to prawdopodobnie dlatego. Ale od początku. Według tutaj rosyjskich mediów kierowca przybył na swoją zmianę przybył 46-letni kierowca Andrzej, który powiadomił ratownika medycznego Walery'ego Szy, że nie podda się badaniom lekarskim na obecność alkoholu. A przepraszam, względu czemu na ten wysokie ratownik ciśnienie jest krwi? Walerii Szy? Jakby był podejrzany. Nie Ratownik wiem, że- przyjechał na miejsce. O, Towarzyszu Walerii Szy i taki mu ten Ale kwadracik na właśnie- oczy. Poczekaj, jest powód, dlaczego on jest podany okej. jako Walery Szy. Dobra. No i pan Andrzej zeznał, że miał wysokie ciśnienie i zwrócił się do Walery'ego Szy, że nie może się poddać badaniu ze względu na wysokie ciśnienie. To nie można wtedy sprawdzać alkoholu. Szybko jednak znaleziono rozwiązanie. Zastępca kierowcy, znaczy tego maszynisty, przejdzie badania lekarskie dla siebie i Andrzeja. W sensie, Jezus, ty piłeś mniej, ty Nie. robisz za nas ten test. Tak, bo we dwóch byli i był, maszynista i był jego zastępca. No i zastępca Obaj nie miał filozofowie. wysokiego ciśnienia i zgodził się, że we dwóch. On tam tutaj siedział już- tak na kamieniu. Zgodzę się. W rezultacie ratownik medyczny dokonał wpisów do księgi rachunkowej i pozwolił mężczyznom przejąć zmianę. Sam Andrzej nadal. Czyli to było przed. Ja myślałem, że Tak. po. Nie, to wiesz, żeby Teraz to dopuścić. już rozumiem, dlaczego Szy. Tak, Walery Szy, tak. Okej, no to zagadka. On przyszedł i tam jest taka procedura, że się bada, czy maszynista może jechać, czy nie ma To jakichś. ja jestem zaskoczony w pełni, że to się bada przed. No A nie widzisz? po. Ja cały czas myślałem, że to już na tych zgliszczach przyjechał i Nie. mówi, to teraz. Na zgliszczach też jeszcze go zbadano. To Aha. do tego dojdziemy. Okej, dobra. Nie, to zbadano pierwszy raz, jak był przed, no ale tu oczywiście próba była pozytywna. Powiedzieliśmy, jak to się wydarzyło. Natomiast po badaniu mężczyźni zaczęli pić alkohol w kabinie lokomotywy spalinowej. A to jest ta, co się sypie węgiel tak normalnie jeszcze? Tak. A to oni się narobią, kurde. I zimno To tam jest- musi być. No zimno, znaczy nie, no chyba ciepło od tego pieca. No w sumie tak, No. tam jest piec. Bo ja pamiętam, że tam takie, wiesz, prześwit jest do tej węglarki. Mówię, to będzie wiało. Tu zimno, tu ciepło. Nie, no może jest jakiś podajnik, tak, wiesz, nie, No, że nie to już wiem, jak tam, nowoczesne. wiesz,
Nowoczesna, wiesz, tak, spalinowa. Okej. W każdym razie, kilka godzin później maszynista próbował przejechać na czerwonym świetle przed pociągiem towarowym. Ale to jest taka brawura. Zdążę. Zdążę. Polej. Andriuszka, Syp. kolej, syp. Ja tu docisnę. Przecież oni zawsze się wleką. Damy radę. To tylko 3 kilometry. Tak. Tak. No i nie udało się. Lokomotywa spalinowa zderzyła się z pociągiem, w wyniku czego wykoliło się 12 wagonów pociągu towarowego i sama lokomotywa, w której znajdował się Andrzej i jego zastępca. To ja ci powiem, to musi być niesamowita siła. Pomyśl sobie, jakie wagony są ciężkie. Dźwigałeś kiedyś wagon kolejowy? Tak ciężkie są, że nawet sobie nie wyobrazisz. Poczekaj, ty dźwigałeś wagon, że co? Poczekaj, jeszcze raz. Tej historii jeszcze nie słyszałem. Nasza siłownia była taka skromna, więc tam wagony kolejowe się dźwigało. Nie, no chodzi mi o to, że te siły zderzenia muszą być niesamowite, że 12 wagonów ci się wywali, nie? Jak to taka No masa. wiesz, no jedna duża prędkość, druga duża prędkość, a prędkość ma znaczenie. Tak. Tak jak wiesz, jeżeli chodzi o pęd, tak? Jaki wzór Popęd. jest na pęd? Na popęd. Popęd. Ty tylko wzór na popęd pamiętasz, a wzoru na pęd nie pamiętasz, tak? No bo Który pęd ma był tutaj wcześniej, znaczenie. później już był popęd, więc ja pamiętam ten nowszy. Natomiast badanie kierowców, maszynistów wykazało, że mieli ponad promil alkoholu. To No i nic drugi przecież raz jak widzisz. na kolejarza. No w sumie to tak. A więc może był jakiś inny czynnik, chyba brawura. Sam ratownik medyczny napisał rezygnację. A, to co, ja nie mogę tak pisać? A, to ja rezygnuję i poszedł do domu. I słuchaj, i to teraz jest ciekawie. Podczas rozmowy ze śledczymi Walery Szy wyjaśnił, że nie miał pojęcia, że maszynista mógł być pijany. No bo skąd, jak go nie zbadał? Walery według niego miał duże doświadczenie zawodowe i na pewno by zauważył, gdyby Andrzej był pijany. Ale to przecież on mógł już w pociągu pić. Od 0 do 1 to tam promila. Nie, on to miał szybko. 1 po kilku godzinach. No ale po kilku godzinach picia. W sensie, gdzie się zaczęło picie? To jest filozoficzne pytanie. Takie, zagadka. No przecież on mógł wejść trzeźwy i zacząć pić w wagonie. Myślisz, że on jednak miał to wysokie ciśnienie i sobie obniżał tutaj tą dumą? Nieważne jego ciśnienie, ważne jest, czy przed badaniami on był pijany, czy nie, ale jak jest 1 promil, no to on mógł, wiesz, zaraz po badaniu małpkę otworzyć i zacząć. Znaczy małpkę, no tam małpka na 2 to jest nic, zwłaszcza na kolei. No to tam, Ale to wytłumacz mi, dlaczego badał podwójnie zastępca. może się igieł boi. Panicznie. Może mdleje. A nie, no Co wolisz? Maszynistę, który jest lekko pijany, czy maszynistę, który jest nieprzytomny? no i Ja wysokie wolę tego ciśnienie. lekko pijanego, no bo jakby mi zemdlał, to Okej. gorzej. No, więc z dwojga złego. A my z Markiem robiliśmy chyba w środę materiał, że w jednej miejscowości to przyjechali i zgarnęli wszystkich maszynistów, obsługę kolei, konduktorów. Kto był, to poszedł do woja. Chyba do autobusu wpakowano 100 ludzi. No i teraz może braki są. Masz jednego maszynistę, trochę mdleje, trochę pijany, ale jedzie. To nie jest tak z ulicy weź mleczarza i jedź lokomotywą. No nie, my dużo mówiliśmy tutaj, wiesz, o tych kierowcach samochodów, No. że w Rosji, ale jak widać lokomotyw chyba też. To jakiś jest Kierowców. standard. No. Nie wiem, czy robiono badania, ile procent regularnie jest zadumanych, a ile... A może on nie lubił zastępcy tego swojego? No i? To czemu z nim pił? Na trzeźwo to ja go nie mogę słuchać. No ale Wiesz, po poczekaj, kilku bo oni głębszych- razem potem oni razem pili. No tak, bo ani jeden, ani drugi nie mógł siebie słuchać na trzeźwo. A, okej. Że wiesz, że się nie lubią,
Ale już tak po ćwiarteczce to tak zaczyna im się język, wiesz, komunikacja. Mhm. Może w ten sposób. No, w każdym razie maszynista został zatrzymany. Wszczęto postępowanie karne z artykułu 263 kodeksu karnego. Mhm. No. Nie wiem, co to za kodeks, zaniedbanie? Tak? No niestety, akurat tu nie. Naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i funkcjonowania transportu kolejowego. Okej. No. Obecnie Ale to świadkami- zaniedbaniem będzie strażnik medyczny, ten pracownik medyczny. Zaniedbanie. Tam jest ewidentne. No właśnie tak ciekawe, bo tutaj mam napisane, że ten właśnie ratownik, pomimo że jest Walery Szy, to jest świadkiem w sprawie. No bo jak udowodnisz, kiedy był pijany ten? No nie udowodnisz. No ale jakieś właśnie zaniedbanie to chyba, no nie wiem, tak mi się wydaje. Ale może on, wiesz co, może jest tak, że nie możesz pobierać krwi w jakiejś tam sytuacji. Ja się Tak? nie znam, ja Jak nie jestem masz ratownikiem. wysokie ciśnienie? Nie no, nie wiem. Trzeba go potem obniżyć tak w patriotycznym. A może mógł, wiesz, zrobić taki wywiad na to, dotknij palec, stań na jednej nodze, coś tam. Chuchnij. Kuchni. Nie, brzoza. Tu brzoza. Ja ćwierk. A, brzozówka. Nie, no to nie czuć alkoholu, czuć ten. A wiesz, ja mam pewien trop, Mhm. bo mówiliśmy ostatnio w cepie, że oni teraz przeszli na wodę toaletową. No to przecież o tym mówię, brzozówka. No. Jak z misia. Nie, No, że wiesz, no, tak nie? chuchni on. Nie, no ładnie pachnie. Nie, ładnie Brzozą. pachnie, o co No, chodzi. To nie, nawet No. nie trzeba krwi, ale ty, Bo- zastępco, jesteś trochę podejrzany. Balsam żeńszeniowy, ty chuchni. O! O. A mówi tak, trochę podziębiony byłem, rzęszeń. No dobra, no, wykoleił się nie pierwszy, nie ostatni. Niech im się wiedzie. Ale to nic im się nie stało? Nie. Bo Znaczy to, maszyniście, no nie, no jak? no jak, no na Przecież- czołowo z innym pociągiem. Nie, on był zadumany, nie. Żadnych obrażeń, nic. To jest niesamowite. 12 Przecież- tych wagonów, nic. No, ani na draśnięcia. niego, wiesz, wszystko ze stali, potężne prędkości. A to jednak zmiękczony był taki, wiesz. To jest niesamowite, jak ludzie po alkoholu się nie psują, co? W sensie przy takich upadkach, uderzeniach, jakoś tak wszystko jest, takich kocich ruchów nabierają. A miałeś kiedyś wypadek? Ale z alkoholem? Jak chcesz o tym powiedzieć, to proszę. Nie miałem wypadku samochodowego. Z alkoholem też nie miałem chyba wypadku. W sensie może gdzieś Nie kiedyś pamiętam. wróciłem czy coś, ale nic mi Nie się nie pamiętam. stało. Mieszkanka Włady Kaukazu doznała poważnego poparzenia przełyku. Piła niedozwoloną substancję jakąś, myślała, że alkohol? Kupiła butelkę wody mineralnej Jermuk, a w środku był ocet. Ale jak? Podobne butelki były? Czy jedna fabryka i pomyliła rozlewając? No właśnie też się wszyscy zastanawiają w całej Rosji, jak możliwe było, żeby fabryka, która produkuje wodę, No. nalała tam ocet. Jest jakieś rozwinięcie tej historii, bo to jest niezwykle ciekawe. Tak, 11 lutego 65-letni, a nie, to właśnie, bo to jest różnie. Raz ma podawane, że to jest kobieta, raz mężczyzna. To Więc ten nie ocet mocne spustoszenie zrobił w organizmie. Tu mam, że 65-letni mężczyzna udał się Wjeżdżają do szpitala. Panie, co jest? Ocet. Kto to jest? Pacjent. Kobieta, mężczyzna? Nie wiem. Ocet zażarł wszystko. Udał się do sklepu i kupił kilka butelek wody mineralnej. Po powrocie do domu otworzył butelkę wody i po wypiciu łyku doznał poważnego oparzenia od esencji octu. Ofiara w bardzo ciężkim stanie została zabrana do szpitala. Stamtąd została przetransportowana śmigłowcem lotniczym do Moskwy.
do Instytutu Badawczego Skillwowskiego. Wciąż nie wiadomo, w jaki sposób ocet dostał się do butelki. I tutaj mamy dalej, że region zaczął pobierać wodę z tej partii ze sklepów, a kontrolę rozpoczęła policja. To koniec. I teraz policja kontroluje butelki. I wiesz co, ja już chyba wiem, bo tutaj też kobieta kupiła. Też, to już teraz A, że rozumiem. dwoje. Tak, już jest dwoje, że tak powiem, poszkodowanych. Ale tak się zastanawiałem, jak kiedyś wypiłem ocet. Kiedyś wypiłem płyn do naczyń. Tak? Rozmowy Robi się teraz ciekawie. Co jeszcze wypiłeś? Nie, no to tak przez przypadek, bo w butelce po wodzie rozpuściłem płyn do naczyń, bo chciałem coś tam tak polać, żeby doczyścić i rozmawiałem z tobą przez telefon. I na szybko, A, to teraz, szybko, tak? Nie, na poprzednim jeszcze mieszkaniu, jak zaczynaliśmy. I wziąłem haust, bo stała butelka w miejscu, gdzie zazwyczaj stoi butelka z wodą, w butelce po wodzie mineralnej. Ja tu się z tobą zagadałem, skupiłem się na jakichś ważnych rzeczach. No i sru. I co? I namydliłeś się, czy? Tak, ale nie zmieniłem płci, więc płyn do naczyń nie zmienia, a ocet tu widocznie może coś zmienić. A ty... A myślałeś, że jak wypijesz, to że się coś zmieni, tak? Nie no, jak dobrze usłyszałeś, nie zauważyłem. Natomiast mnie bardziej ciekawi, dlaczego ty piłeś ocet. Bo to jest ciekawe, czy to też przypadek? Co? Ocet był Tak, przypadkiem? przez przypadek kiedyś napiłem się i żadnych nie miałem objawów, a więc nie wiem, o co chodzi. Ale tam w artykule powiedziałeś, że to jest esencja jakaś. A ty może piłeś jakiś już rozcieńczany. Nie no, taki normalny, 10 chyba procentowy. A esencja może być 99% może. Może to była taka właśnie, no tak. No, do rozlewania. Mocniejsza jakaś do rozcieńczania. No tak, faktycznie. To wtedy... No nieprzyjemna sytuacja. Powiem ci, w Rosji nie można ufać nikomu. No ale wiesz, ja się zastanawiam, kupujesz wodę butelkowaną, wlewasz sobie, to ja tylko tak się ale to zastanawiam, czuć, przecież to śmierdzi. No, to zależy. Jak zależy? No, zależy do czego ta woda była używana. Bo może wcześniej była na przykład woda toaletowa i chciałeś popić wodą. Że tu już masz zapach taki intensywny właśnie. Intensywny, nie? I szybko, no bo to tak wiesz, no jakby łyczkiem wziął, no to by sobie poparzył tylko tam usta czy ten, nie? Musiał całą szklankę tak wiesz walnąć. Tak mi się wydaje. Nie wiem. No, albo Ty masz większe doświadczenie. Uszkodzone receptory. Nie, ja nie mam doświadczenia w ogóle w piciu octu, to ty masz większe doświadczenie, jeżeli już. Ja będę ekspertem, jeżeli będziemy mieli historię o płynie do naczyń. Dobrze, coś znajdziemy. Tak. Więc drodzy słuchacze, widzowie, piszcie, jak do tego mogło dojść. I w sumie zobacz, patrz, Rosja to taki ciekawy kraj, nie? Kupujesz wodę mineralną, tam ocet. Nie? Idziesz do sklepu rybnego, kupujesz puszkę, nie? Tam woda. Ze śledziami, a tam woda. A tam niezidentyfikowane te ryby, nie? Tak, cząstki DNA, nie ten. Badania zrobili, nie wiemy co to jest. Na świecie nie ma takiego zwierzęcia, tak? Tak, produkują jedyny sorbet z wieprzowiny na przykład. Tak, Rosja produkuje jako jedyny kraj na świecie sorbet z wieprzowiny, tak? Otwierasz, tak, a tam wieprzowiny nie ma, ale jest woda. Kupujesz ten, to z jabłek, jak to było? Cydr. Nie? I jednorazowy jest. Jednorazowy cydr. Wcześniej kupujesz, taki napój był kilka lat temu, jak się mówi, rum, co napiją z tym na morzu, grog.
Grog sprzedawali. No Mhm. i metylowy grog był też kilka Tak. lat wcześniej. Mówiliśmy przykładów- o parówkach. Parówki tutaj. Tak, nie będziemy mówili, co tam było. Tak. Bo to Easy też- peasy, nie? Easy peasy Tak samo, był no. też. Powiem Jest ci, dużo. ja nie wiem, czy w Rosji to Cokolwiek kupisz. wyprawa na front. Oni mówią ci, będziesz jadł śmieci, będziesz marzł, będziesz po kostki w wodzie, a tam baba, ja to mam codziennie, awarie, jak żejniki mi popękały, a kupuję to wszystko nie to, co w środku. Więc w sumie to tak oni przystosowują tych Rosjan. Nie jest to za ciekawe. No i te robaki. No i teraz wiesz, dziwisz się, że oni. Tam czarnego żołnierza, czy tam. Tak, tak. tak, w czekoladzie. W czekoladzie. Orzeszki z czarnego Orzeszki. żołnierza. No nie. Brakuje tam jakichś takich podstawowych zasad BHP. O czym. No ale wiesz, i potem się dziwisz, że oni tak tylko te zachodnie produkty. No tak. No w sumie otwierasz to czekoladę, tam czekolada, otwierasz wodę, tam woda, nie? Woda, nie? No Wiesz, tak. czego się spodziewać, nie? Otwierasz Chociaż konserwę, teraz, jak jest tam ten ryba. import. Tak. Chyba nie. On mówi, O! czujesz, otwierasz śledzie i mówisz, o, śledź! Bo zawsze to masz taką puszkę niespodziankę, nie wiesz, co tam będzie. Tak jak taka puszka, wiesz. Tak. Tak. Pandory, tak. Różne rzeczy możesz tam znaleźć, nie? Tak, tak. Ale tu chyba jeszcze chciałeś coś powiedzieć, a ci przerwałem, przepraszam. Nie. Okej, dobra. Coś zapomniałem, ale nie. No dobra, to może widzowie sobie przypomną. Dajcie nam znać, bo może zapomnieliśmy o jakichś dziwnych spożywczych rzeczach, które już omawialiśmy w Rosji. Natomiast jak jesteśmy przy rosyjskiej spożywce, to mam dla ciebie informację odnośnie afery bananowej. Rosjanie postanowili w Rosji sami hodować banany. I co ty na to? A gdzie? Ja nie wiem gdzie. Na razie może muszą napisać plan, zebrać środki. Że plan będą robić. Tak. Ministerstwo Rolnictwa. Tak, tak. Że co to takie Ekwador, mały, biedny kraj, a my jesteśmy też. dużym, biednym Na krajem. Syberii będzie. Dużo Tak. Syberii mamy. Trzeci rok i nie rosną. Źle podlewasz. Z Excela wychodziło inaczej. Źle podlewasz. Ale rosyjskie banany to jest szczyt absurdu. Jeżeli im to wyrośnie, to ja nie wiem. Chociaż wiesz, Nie, tak się południowe zastanawiam jakieś tam na tereny południu, może... ale też nie za bardzo, wiesz, tak jakoś Szklarnie Nie wiem, bananowe, Soczi. ogrzewane gazem z Gazpromu. Bo wiesz, w sumie jak ten gaz i tak wywalają... No chyba, że powietrze, wiesz, ja wiem, No. się rozwiązała. Mhm. Ja ci pokażę. Okej. Banana? Nie, patrz, szachmat. No. Kopuły. No tak. Myśmy się śmiali, że to No, jest a tu- bez sensu, No, a tu fabryka w środku, dookoła się bananów nasadzi, dron nie przeleci, No, bo to liście wielkie i tak dalej. takie Wrzucisz wiesz, granat, na a on kopułę, się to wiesz, taka odbije. jak szklarnia. Mówiłem, że tam wiesz, warzywa, owoce, a oni już poszli dalej, że owoce, ale już tropikalne nawet. No. Tak. No Tam tak, się no, nagrzeje, a fabryka też będzie grzała, wiesz, swoje. tak. Oni grzeją Temperatura, ostro. No, I pracownicy jak wychodzą, to też grzeją równo. też, no. Pod I tymi po bananie palmami, sobie, wiesz, tam. tak, I pod palmami będzie można odpocząć drzemkę sobie po pod, pracy, pod bananowcem. pod bananowcem, Tak. no. Ale to zaczyna mi się podobać ten ruski mir. To już całkiem sympatycznie brzmi. Ciepło, No. wiesz, przynajmniej w domu zimno, ale w pracy ciepło. Wszystko się składa w jedną wielką całość. No i ten Gazprom, który teraz nie ma gdzie wysyłać gazu i musi go palić, no to przecież on może podgrzewać te szklarnie wszystkie. No. Myśmy mówili, że zgazyfikować Rosję trzeba, że do mieszkań będą dostarczać, a to do szklarni bananowych.
I wracamy po krótkiej przerwie. Paweł, czy ty chcesz zobaczyć, jak mądrze i dobrze są inwestowane rosyjskie środki na ochronę cywilną? Proszę. Białgorod, tam bardzo dużo inwestycji poczyniono, gdyż bano się, że Ukraińcy wjadą do miasta. I tak. są takie schrony przeciwostrzałowe, nie wiem, przeciwlotnicze. Ja chciałem ci zaprezentować jeden z nich. Spójrz o to. O. Установили блоки. А вот остановка. Улица Макаренко. I teraz Ale to poczekaj, bo tam jest wejście, czy to jest taki jednopoziomowy, czy jeszcze się schodzi w nie, dół? wielopoziomowy, to jest wejście. Tylko musisz... Tak? Ile może trwać ostrzał? Wiesz, to jest chwila, moment. No wiesz, no ale tam wszystkie te, że tak powiem, piętra poniżej też są chyba zalane, czy ja źle to rozumuję? Czy tylko trzeba przepłynąć tą pierwszą warstwę i potem już jest... Już nie ma wody. Nie ma wody. Nie no, ja się zastanawiam ogólnie nad dachem. Wydawało mi się, że w trakcie jakichś nalotów, bombardowań dach jest dosyć ważnym czynnikiem. Może się myliłem, ale na to, wiesz, nie ma dachu, Ale jest dobra wentylacja. Jest dobra wentylacja, no i ujęcie wodne. Wody pitnej od razu masz. Tu bym nie przesadzał akurat z tym stwierdzeniem. Ale wydaje mi się, Poczekaj, po 2 dniach inaczej. Po 2 dniach, tak. No, gorzej, że jest zima i trochę może wiać. Nie, to no ale tu właśnie jest przeciw, właśnie wiatrowe są. Takie osłony. Tak, ale wyobraź sobie 2 dni spać w kałuży po kostki. Chyba że tam są schody, to wyżej. No mówię, że tam są schody, wiesz, przebijasz się, otwierasz śluzę, przepływasz. Do góry otwierasz drzwi, próbowałeś otworzyć drzwi w tonącym aucie kiedyś? Wiesz, jaka to jest problematyczna sprawa? Nie, no to w drugą, no to wtedy wlejesz tą wodę. No to trochę... A w tą jak otworzysz, to nie wleci. Zostanie. Chyba działa w obie strony. Tak mi się wydaje. Może jakiś system jest antygrawitacyjny tam. Tam jest jakiś system, ale chyba, wiesz, antylogiczny. Ale ja wiem, słuchaj. Ja mam rozwiązanie zagadki. Okej. Puszczę ci następny film i wszystko stanie się jasne. Okej. Ale to była zamknięta przestrzeń. Skąd ten śnieg tam padał? Widzisz? Moim zdaniem to jest usterka. Ale i potwierdzenie, że nie, Matrixu. A, że żyjemy w symulacji. Tak, Rosjanie żyją w symulacji. Nie no, my nie żyjemy w symulacji. Nie no, wiesz. ale to ta symulacja wyrwała się z tego cyfrowego świata i atakuje Ukrainę. No tak. No. Bo wiesz, to miała być taka symulacja, że tam wiesz, 3 dni, no i się tam popsuło i masz teraz takie, wiesz, różne defekty, nie? No ja grałem czasem. Że tu jedziesz sobie na przykład, nie, w tramwaju, czy tam wiesz, w autobusie i ci śnieg na głowę pada, nie? No tak, wiesz, ja pierwsze co pomyślałem to, że bardzo wieje, masz a dużo ludzi ma łupież i po prostu następuje wymiana. To była moja pierwsza myśl. A, i jakieś kosmetyki będą. Tak, bo już Head and Shoulders już nie ma dostępnego, wiesz, w Rosji, to teraz tak wieje. Ale z tą symulacją ja grałem kiedyś w gry i było tak, że jedziesz i nagle się droga kończyła. Ściana albo coś, nie? Tak, i że przechodzisz przez ścianę, no to tu ten bunkier taki, no to też taka niedopracowana gra, no i ten śnieg. Tak, no wiesz, tam po prostu był dach, tylko wiesz, ten artefakt, że tak powiem, go tam... To słuchaj, to ty może te zamrażanie to po prostu też jest jakiś właśnie cheat code w grach i stąd ta nierównowaga społeczna,
bo jedni No. będą grali na kodach. No. No tak, to żeśmy rozgryzli tą Rosję w tym tygodniu. Właśnie, piszcie, czy u was również w autobusach, jak jedziecie, to śnieg pada? Czy to, bo Ale chcemy przy też jak gdyby zamkniętych określić, gdzie oknach. ten mat, tak, przy zamkniętych, tak, i z dachu, bo chcemy określić, gdzie ten matrix się kończy, czy on się kończy, tak wiesz, że tutaj jest Że taka granica ściana taka i cyfrowych wiesz, tych napisów Tak. takich leci i tak, przechodzisz, tak, nie, że tam wiesz, przychodzisz, pyk i mówisz, ściana, gdzie nie? ja jestem? Oni mówią Białgorod. A to nie, to ja wracam. Dobra. No, dobrze. Myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy to podsumować. Dziękujemy serdecznie za obejrzenie do końca. Dziękujemy. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich naszych filmów. Takie wyzwanie może ktoś zrobić sobie i powiedzieć, że obejrzał wszystkie, bo chyba żaden z nas wszystkich nie obejrzał nawet. Ty widziałeś wszystkie? Tak. Okej, to Paweł jest jedyny. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.